W samym środku starego Konstantynopola znajduje się budynek, który przetrwał imperia, religie i rewolty. To Hagia Sofia, świątynia mądrości Bożej. Przez ponad 1500 lat była lustrzanym odbiciem ludzkiej ambicji i woli Boga. Była też świadkiem narodzin, upadków i odrodzin. Zapraszam dzisiaj na wycieczkę po Hagii Sofii. Budynek, który tutaj widzicie, to nie pierwsza świątynia w tym miejscu. Dwie wcześniejsze bazyliki strawił ogień. Jakby los próbował znaleźć kogoś, kto odważy się stworzyć coś, co przetrwa wszystko. Tym kimś okazał się Justynian I. Człowiek, który nie urodził się w purpurze, lecz zdobył ją dzięki nieustępliwej ambicji. Uważał, że jego misją jest odnowienie dawnej chwały Rzymu, a Konstantynopol uczynić nową stolicą świata. Ta budowla powstała w rekordowym tempie 5 lat, a gdy otworzyła się brama świątyni, Justynian miał powiedzieć: Salomonie, przewyższyłem Cię. Wchodząc do Hagii Sofii, najpierw musimy przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, gdzie sprawdzą nasze torby, nakrycie głowy oraz trzeba tam też zeskanować bilet. I co zobaczymy zaraz po wejściu? Przypominam, że wejście dla turystów to wejście na balkon, ale nie ma tutaj schodów. Za to jest dosyć długa rampa. Dlaczego ta rampa? Rampa służyła do tego, że cesarzowe, które wchodziły do świątyni na modlitwę, były tutaj wwożone czy też wnoszone przez niewolników. Dlatego nie ma tutaj schodów, tylko jest rampa. Cud Hagii Sofii zaczyna się już od murów. Murów, które przetrwały 1500 lat i przetrwały mnóstwo trzęsień ziemi. A co jest wyjątkowego w tych murach? Sekret kryje się w zaprawie. Zaprawa jest ognioodporna, wodoodporna oraz na tyle elastyczna, że pomaga przetrwać trzęsienia ziemi. Dzięki temu Hagia Sofia stoi do dziś. Wchodzimy przez wielkie drzwi. Przed oczami ukazują się potężne kolumny, pozostałości świątyni Artemidy z Efezu. Każda kolumna opowiada historię dawnych wieków i potęgi, która kiedyś tu panowała. Patrzę w górę na żółty sufit, który kiedyś był całkowicie pokryty złotem. Dziś resztki błyszczą między kolumnami, migocząc w świetle. Wyobraźmy sobie, jak w przeszłości lśniała ta przestrzeń, odbijając każdy krok wiernych i modlitwy cesarzy. Złoto nie tylko zdobiło, symbolizowało boskość i potęgę imperium. Każdy promień światła przypomina tamte chwile, gdy Hagia Sofia była sercem ducha i władzy. Między kolumnami i balkonem kryje się ikona cesarza, niemal ukryta. Jego decyzje wpłynęły na historię świątyni. Tutaj, w ciszy, widać, że nawet władza ma swoje tajemnice. Istnieje legenda o tej bramie. Mówi się, że przez nią miał wejść ostatni patriarcha Konstantynopola i zniknąć. Legenda głosi, że powróci, gdy Hagia Sofia znów stanie się kościołem.
W górze wiszą żyrandole, które niegdyś oświetlały całą świątynię. Ich światło tworzyło atmosferę zarówno majestatu, jak i ciszy modlitwy. To nie są chrześcijańskie żyrandole, to są żyrandole osmańskie. Hagia Sofia powstała w czasach ikonoklazmu, dlatego niemal nie ma tutaj obrazów, a te, które widzimy, dodano dopiero w X wieku, przypominając dawne tradycje i wiarę. Na posadzce widać zielony okrąg, miejsce cesarzowej. To była jej perspektywa, gdy wchodziła do świątyni. Z tej pozycji widziała wszystko, zachowując dystans i godność. Obecnie trwają prace rekonstrukcyjne. Rusztowania przypominają, że historia jest ciągle żywa, a wyobraźnia pozwala nam zobaczyć, jak wyglądało to miejsce w pełnej okazałości. A teraz przed nami ukazują się symboliczne 3 bramy. Z jednej strony symboliczna droga do nieba, z drugiej do piekła. Co działo się za tymi drzwiami? Tajemnice, modlitwy, sobory, narady, miejsca, które skrywały zarówno nadzieję, jak i lęk. Mozaiki Hagii Sofii to skarbnica historii. Każda z nich opowiada inną historię o cesarzach, wierze i duchowości, które przetrwały wieki. A teraz patrzymy na mozaikę cesarzowej Zoe i jej 4. męża Michała IV. Zoe była postacią niezwykle kontrowersyjną. Według kronik zabiła 3 swoich poprzednich mężów, zanim poznała Michała. Dziś mozaika przedstawia ciało jej 1. męża, a głowę 4. symbol zmian i intryg w pałacu. Na mozaice widzimy też cesarskie inskrypcje, które zmieniły się w ciągu wieków. Kolejna mozaika ukazuje cesarzową Irenę wraz z jej mężem Leonem VI. Zobaczymy nie tylko ich portrety, ale też symbole władzy, świętości i wpływu, jaki wywierali na imperium. Ich postacie otoczone są delikatnym złotem i detalami, które podkreślają zarówno majestat, jak i duchową aurę cesarskiego życia. Obok Ireny i Leona VI pojawia się ich syn, który zmarł bardzo młodo, a jego postać przypomina o ulotności życia i władzy. Na mozaice sądu ostatecznego widzimy Jezusa, którego twarz jest jak Mona Lisa. Oczy podążają za nami wszędzie, a jedna część twarzy jest większa, by ukazać Jego ludzką i boską naturę. Obok Niego znajduje się smutna Maryja, prosząca o wybaczenie dla ludzkości, oraz święty Jan Chrzciciel, zatroskany i niepewny. Cała scena przedstawia dramatyczną równowagę między sprawiedliwością i miłosierdziem, między ludzkim lękiem a boską łaską.
Każdy gest, każdy detal złota i kolorów wyraża emocje, które przez wieki wzruszały pielgrzymów i cesarzy. W ścianach kryją się krzyże. Legenda głosi, że ukryto tu relikwie i artefakty religijne. Dawni pielgrzymi przybywali, aby modlić się przy tych znakach, łącząc się z duchową historią miejsca. Na koniec spoglądamy na mozaikę oddania Hagii Sofii i Konstantynopola. Cesarz Justynian trzyma Hagię Sofię, a Konstantyn złotą bramę do miasta. To symbol władzy i wiary i wiecznej więzi między człowiekiem a miejscem. Stojąc na balkonie możemy poczuć, że historia nie jest zamknięta, nadal żyje w każdym kamieniu, każdej kolumnie i każdym oddechu Hagii Sofii. Stoję na posadzce Hagii Sofii, a ogrom przestrzeni otacza mnie z każdej strony. Rusztowania przypominają, że historia wciąż jest w ruchu, że świątynia nigdy nie przestaje żyć. Kopuła, choć częściowo przysłonięta, wciąż wznosi się ponad nami. Łatwo wyobrazić sobie ją w całej okazałości, lśniącą i majestatyczną. Przed sobą widzę mihrab, który wskazuje kierunek modlitwy, a ponad nim 4 serafiny, strażnicy tronu Boga, które czuwały nad tym miejscem przez wieki. Tu, w tej samej przestrzeni modlił się niegdyś sułtan, a nad jego głową spoglądała gwiazda kalifatu, symbol najwyższej władzy duchowej i świeckiej. Nieopodal stoi ambona, minber, z którego imam przemawia w piątki, trzymając miecz w otoczeniu 2 flag wojennych Imperium Osmańskiego. Niezwykły element, którego nie spotkamy w żadnym innym meczecie. Każdy detal tej przestrzeni opowiada historię władzy, wiary i ludzkiego poszukiwania bliskości z boskością. Każdy krok, każdy oddech wypełnia cisza, która niesie echa minionych wieków, modlitw i tajemnic Hagii Sofii. Niestety, po wejściu do świątyni okazało się, że znaczna jej część jest w renowacji. Także tak naprawdę można tylko było zobaczyć to, co jest na balkonie, a główna nawa była bardzo, bardzo słabo widoczna. Poza tym, niestety, ochrona poprosiła mnie o wyłączenie mikrofonu, ponieważ jest zakaz nagrywania z głosem, tylko można nagrywać obraz, także to, co już teraz słyszeliście we vlogu, no to jest po prostu voice-over i przepraszam, jeśli efekty dźwiękowe nie będą dobre. Ale to też jest wskazówka dla Was, jeśli chcecie tutaj przyjechać, a chcielibyście ponagrywać i coś poopowiadać do kamery, no to niestety ochrona Was przepędzi. Jako turysta będziecie mieli wstęp tylko do tej części balkonowej. Kasy biletowe znajdują się obok Hagii Sofii, mniej więcej w tym kierunku, jak idziecie do pałacu Topkapy, i tam też znajduje się zaraz wejście. Hagia Sofia nie jest budowlą statyczną. Rozwija się tak jak otaczające ją miasto. Na przestrzeni wieków, przez 900 lat była największym
kościołem chrześcijańskim na świecie. Przez ponad 1000 lat była kościołem. Przez 400 lat była meczetem. Następnie przez 100 lat była muzeum, a teraz obecnie przez ponad 5 lat jest znowu meczetem. Dzisiaj Hagia Sofia to nie tylko miejsce modlitwy, to też opowieść o tym, że każde imperium, nawet najpotężniejsze, ma swoje wzloty i upadki. Każde imperium prędzej czy później trawi ogień oraz bunt. Ja mam nadzieję, że odcinek o Hagii Sofii Wam się podobał. Dajcie znać, czy byliście tutaj, czy staliście w gigantycznych kolejkach, czy udało Wam się trafić na taką porę, w której te kolejki były krótsze. Ja się z Wami żegnam na dzisiaj. Do zobaczenia i pozdrawiam. Pa, pa.